Darmowa wersja DueX wystarcza do komercyjnego uruchomienia obiegu dokumentów czy zarządzania projektami. Ma jednak ograniczenia. Między innymi działa wyłącznie na współdzielonym serwerze i nie pozwala na bardziej zaawansowane potrzeby, takie jak sterowanie warunkowe procesami czy indywidualne modyfikacje systemu. W tym filmie wyjaśnię, czym jest sterowanie warunkowe oraz jak z niego korzystać. W bezpłatnej wersji DueX procesy płyną liniowo. Mogą iść naprzód lub cofać się do wcześniejszych kroków. Taki przepływ nazywamy standardowym lub typu landscape. Sterowanie warunkowe to funkcja systemu, która pozwala procesom wybierać różne ścieżki w zależności od spełnienia określonych warunków. Dzięki temu procesy stają się elastyczne, zachowują się inaczej w zależności od decyzji użytkownika, danych na formularzu czy innych kryteriów. Tworzenie formularzy w procesie warunkowym nie różni się praktycznie niczym od tworzenia ich w trybie standardowym. Jeśli jeszcze nie wiesz, jak stworzyć formularz i dodać do niego pola, zachęcam do zapoznania się z filmem Tworzenie procesu w Kreatorze. Do budowy procesu warunkowego skorzystamy z procesu urlop wypoczynkowy, który został dodany na bazie gotowego szablonu. W wersji systemu ProBusiness mamy możliwość przełączenia procesu na tryb warunkowy. Utworzone wcześniej kroki ułożą się w formie niepowiązanych ze sobą kafelków. Pojawią się też dwie flagi, które stanowią start i koniec procesu. Pierwszą czynnością powinno być dodanie przepływów domyślnych. Z każdego kroku powinien wychodzić jeden taki przepływ. W panelu po prawej stronie wybieramy kafelek połączenia i dodajemy pierwsze połączenie. Łączymy start z pierwszym krokiem procesu. W ten sam sposób łączymy ze sobą kolejne kroki, aż do flagi koniec. Przy każdym połączeniu między krokami należy podać wykonawcę kroku wskazanego na końcu połączenia. Może to być albo grupa użytkowników, albo ostatni wykonawca. Pozostańmy przy grupie. W kolejnym polu wskazujemy odpowiednią grupę. Jeżeli jeszcze nie dodałeś odpowiednich grup, możesz to zrobić z tego poziomu, klikając przycisk Zarządzaj grupami. Zaznaczenie checkboxa Użytkownik wybierze osobę z listy spowoduje, że przesyłając zadanie dalej, wykonawca będzie musiał wybrać osobę z danej grupy. Jeżeli checkbox nie zostanie zaznaczony, to zadanie trafi do wszystkich użytkowników zapisanych do danej grupy i przejdzie dalej, gdy pierwsza z tych osób je wykona. Zapisujemy połączenie. Dodajemy kolejne połączenie. Jak widać, powstała definicja procesu jest zbliżona do widoku tego procesu w trybie standardowym. Teraz możemy wprowadzić przepływy warunkowe. Aby to zrobić, będziemy potrzebować klucza pola lub klucza wtyczki pól, które będą determinowały te przepływy. Niektóre pola, takie jak tekst, obszar tekstowy, liczba, kwota czy liczba zmiennoprzecinkowa oraz dwie wtyczki, słownik oraz lista wyboru, posiadają pozycję klucz pola lub klucz wtyczki, którego określenie jest niezbędne, jeśli chcemy, aby dane pole lub wtyczka posłużyło jako kryterium warunkowania przepływu. Możemy tu wpisać dowolną, unikalną dla procesu nazwę. Dodajmy do kroku wniosek o urlop wypoczynkowy pole zastępstwo, które będzie listą wyboru, jego klucz wtyczki zastępstwo. Ta lista wyboru będzie miała dwie pozycje. Tak i nie. Zapisujemy. Dodane pole będzie warunkowało przepływ z wniosku o urlop wypoczynkowy do kroku zastępstwo. Dodajmy to połączenie. W polu początek podajemy wniosek o urlop wypoczynkowy. Końcem tego połączenia będzie zastępstwo. Podajemy grupę. Określamy, że użytkownik wybierze osobę z listy. W polu typ warunku wybieramy zmienna. Podajemy klucz pola oraz wybieramy operator. Mamy tutaj możliwość wybrania równe, różne. Są to operatory przydatne dla tekstu oraz liczb.
oraz operator większy, większy bądź równy, mniejszy, mniejszy bądź równy, które są przydatne dla pól liczba, kwota oraz liczba zmienno-przecinkowa. W naszym przypadku będzie to operator równy. Zapisujemy połączenie. Dodajmy użytkownikowi na kroku zastępstwo możliwości nieprzyjęcia zastępstwa. Na tym kroku jest już pole typu lista wyboru, czy zastąpisz wnioskującego o urlop. Dodajmy do tego pola klucz wtyczki. Sprawdźmy, jakie są pozycje. Tak, nie. Zapisujemy. Zamykamy. Dodajemy kolejne połączenie. Będzie to połączenie z kroku zastępstwo do kroku wniosek o urlop wypoczynkowy. Wykonawcą mogą być wszyscy, jednak użytkownik wybierze osobę z listy. Będzie to typ warunku zmienna. Kluczem pola jest decyzja, która jest równa nie. Dodajmy jeszcze jedno połączenie z kroku zastępstwo do akceptacji. Będzie to przepływ domyślny, a grupą będą akceptanci wniosków urlopowych. Użytkownik wybierze osobę z listy. Tak stworzony przepływ zachowa się następująco. Gdy użytkownik na kroku zastępstwo w polu decyzja wybierze nie, proces popłynie do kroku wniosek o urlop wypoczynkowy. W każdym innym wypadku proces popłynie do kroku akceptacja. Finalnie mapa procesu może wyglądać tak. Gdy już proces jest gotowy, opublikujmy go. Klikamy przycisk Dalej, a następnie Publikuj. Od tej pory dla wszystkich nowych wniosków obowiązuje nowa, warunkowa definicja procesu. Dziękujemy za obejrzenie. Nie zapomnij o subskrypcji i do usłyszenia w następnym odcinku.